Dzień dobry. To teraz czas na tą stronę. Malutki, no połóż się. Połóż się, piesku, na swoim miejscu. Chodź tu, połóż się. Chodź tu. No już. Tu, na mnie, malutki. Tu. To jest dzikus. Ale może się przekona, no zawsze na tym styropianie miałoby trochę cieplej. A nie chcę go samego zamykać w przyczepie. Malutki. Tam będziesz leżał? Zobacz. Zobacz. Zobacz, piesku. Skakuj. Hopsia. Połóż się. Ty dzikus jesteś. Tak, połóż się na tym mokrym. Chodź, jeszcze raz to spróbuj. Powiem wam, że schodzi się z tą szczeliną strasznie. Jednak najgorsza to jest taka właśnie za wąska, jak tu, 2 cm. Bo skręcenie takiej skrętki malutkiej na taką wąską szczelinę, czy skręcenie właśnie na tak jak tu są takie duże szczeliny, zajmuje w zasadzie tyle samo czasu. Natomiast no, postęp jest olbrzymia różnica, bo tutaj za jednym ruchem mam 3-4 cm, a tu to nie wiem, czy mam 1,5 cm. Powiem wam, mam wrażenie, że malutki trochę żałuje swojej decyzji. Z Gulliverem to zawsze miał jakieś zajęcie. Coś tam robili, rozrabiali. A tu ze mną jest sam. Na dworzu jak dla niego to trochę zimno. Więc siedzi biedak, w tej chwili sam chciał w przyczepie. I śpi. Zacząłem o 10, skończyłem o 15, czyli razem z docinaniem słomy jak nic, no, godzina na metr. Uzupełniłem też tu i teraz przechodzę do belki, którą będę musiał najpierw naprawić, bo tutaj to nieźle myszy poszalały, miały tu chyba swoje gniazda. Różnie to wygląda, ale generalnie nie jest źle. Że w sumie to nie będę jednak tutaj usuwał. Bo to jest ok. Także zacznę usuwać z tego miejsca. Odtąd dotąd ten fragment. Nie ma co, niech zostanie jak było tak zrobione w oryginale, to niech będzie. To tylko się zastanawiam, czy mi ta belka trochę się nie obniży, czy jej nie podeprzeć. Chociaż zaraz zobaczymy. Tak, bo tu widać, że to siedzi na tym.
mocno na tym. Ja to wkładałem wyżej. Wcale mocno nie siedzi. Dobra. Nie ma co. Tak, tu ten wrzer jest najgłębszy. To zobaczę, jak głęboko muszę tu wejść. Jak wejdę na tą głębokość, to będzie już ok. W takich sytuacjach przydałby się ktoś pomocy. Dobra, poszukam piły. Tak, wezmę łańcuchową, tylko tą elektryczną. Mam, że dotąd w miarę trzymałem poziom. Tutaj trochę już do góry idę. Całkiem równo mi to wyszło. Sam jestem zaskoczony. Chyba nabrałem wprawy. Ok, jak widzicie, te belki, to one są bardzo ciemne. Moja pierwsza myśl była taka, że spróbuję dobrać coś z tych belek, które sobie przywoziłem. Ale tak jak patrzę, to nie mam takiej belki, która byłaby na tyle ciemna. Ta teoretycznie jest dość ciemna, ale i tak jest dużo jaśniejsza niż to, co mam na tamtej ścianie. I tak pomyślałem, że może jednak nie warto na siłę próbować korzystać z tego materiału, bo i tak efekt będzie, bo i tak różnica będzie widoczna. A ja zniszczę tylko dużą belkę i będę miał sporo pracy, no bo muszę ją przeciąć wzdłuż. A wykorzystam taką deskę. Mam tutaj taką grubą deskę. Ona ma 5 cm. Będzie się oczywiście odróżniała od tej ściany, ale myślę, że z czasem to i tak ta różnica zniknie. A ja będę miał dużo prościej, bo ona ma odpowiednią grubość, dokładnie tak jak ta wstawka mieć powinna, tylko będę musiał ją troszeczkę podszlifować, żeby miała podobny łuk jak w tej belce.
Tam mam wycięte lekko pod skosem. Także tutaj też ten skos zachowuję. Sztyczek nie działa. No trudno. Teraz się nie będę bawił, żeby to rozkręcać i naprawiać. Włącznik jest coś. No to zrobię to ręcznie. Co ja się będę z tą siekierą męczył? Nie działa jedna mechanizacja, to zadziała druga. Mam też taką tarczę do diaksa, ona jest specjalnie do drewna. No i dobra, lepiej nie będzie. Taka mała szczelina tu się zrobiła, ale bez przesady. Zresztą taka szczelina, tu jest taka szczelina. Nie ma to znaczenia. Od środka uzupełniłem jeszcze, tak powpychałem pomiędzy te dwie warstwy wełnę owczą, bo miałem taką resztkę jeszcze. Trochę się odróżnia, ale w sumie tak pomyślałem, że jakbym nawet wyciął z takiej belki z tej stodoły, to i tak musiałbym ją troszeczkę podstrugać pewnie pod kształt tej starej belki. Nieładnie to się odszczepało. Więc i tak byłoby to, nie byłoby tej patyny, bo tą patynę bym zdarł, więc kolor byłby o taki. Taka byłaby różnica pewnie, że kolor byłby taki jak tu versus taki jak jest tu. Więc bez przesady. Co malutki dzikusie? Nie chciałeś jechać, a teraz Gulliver zatęskni za tobą. No dobrze, to mam już 3 pierwsze dolne warstwy uszczelnione. I teraz zaczynają się schody, bo zaczyna być wysoko. A z drabiny nie da się tego robić, także przydałoby się jakieś rusztowanie. Tak będzie za nisko.
To była kiedyś taka wstawka i ona gdzieś się zagubiła. O, muszę dorobić. Się trudno robi, bo tu jest bardzo duża ta szczelina. Ciężko to tak dobrze skręcić. No dobrze, prawie już koniec na tej ścianie. No pomijając to tam wysoko, do czego potrzebuję jednak lepsze rusztowanie, muszę sobie przywieźć. Przeglądam jeszcze to stare mszenie. Najlepsza metoda to wejść do środka i zobaczyć, gdzie są ewentualne prześwity. Tutaj okazało się, że jeszcze muszę poprawić. To widocznie była użyta belka, która miała zupełnie w innym miejscu zacios.
mam dolne belki już omszone. I teraz doszedłem do belki, która jest niestety w dużo gorszym stanie niż myślałem. Nie chcę jej wymieniać w całości, tym bardziej, że tu już omszyłem i ta praca poszłaby na marne. Ona jest tak przeżarta do połowy. Tu już jest zdrowa. Więc chyba zrobię wstawkę. I tę wstawkę aż tu od rogu domu, od narożnika do mniej więcej tego miejsca, tu. No zobaczę, jak będę wycinał. Możliwe, że aż tu gdzieś będę musiał to przyciąć. No i tu już poszukam jednak takiej belki, która jest podobna z tych, co mam ze stodoły, czy z innych jeszcze rozbiórek. Niestety muszę do tego usunąć tą półeczkę. A akurat Marcie bardzo zależy na tym, żeby ta półeczka tutaj została, no bo w sumie jeżeli będziemy mieli... Ale no właśnie, będziemy mieli podłogę, poziom tarasu mniej więcej tak jak teraz stoję. Trochę wysoko ta półeczka. No okej, na kwiaty. Boję się tylko, że jak będę ją teraz rozbierał, to się porozwala. A nic, naprawdę. Próbuję delikatnie to zrobić. Coś tu się przegrzało. Co tam malutki się dzieje? Piszczałko ty? Piszczysz i piszczysz mi tu cały czas. Nudzisz się. No niestety jest niedobrze. Dodałem sobie pracy. Już pokazuję. Bo niepotrzebnie to mszyłem. Bo myślałem, że ta belka jest ok. Ale jak zacząłem w niej dłubać, no to ona nie jest ok. Teoretycznie no tu zostało trochę drewna. Można by przyłożyć od góry dobrą i by stało, podejrzewam, następnych 50 lat. Ale jak już robię, to już robię, no trudno. To jest po prostu jakaś zgnilizna tu weszła. Musiało tu zaciekać. Zresztą to jest ta belka taka mocno przysmolona. Od początku był to kiepski materiał. Ok, odtąd jest już ok. Już się nie wbije. Pół centymetra, czyli tu może jeszcze trochę, ale... Także ciachnę ją tu i wyjmę całą tą belkę. I wymienię. Bo nawet tutaj ten zrąb jest też tutaj zgnite w środku. Nie wiem, czy to wyostrzy. O. Więc ten narożnik, mam wrażenie, że on już siada. No niedobrze. Gorzej, że i z tą wcale wyżej nie jest lepiej. Zobaczcie tu od dołu. Też ją wyżarło porządnie. Ale z tą najpierw spróbuję tak samo jak i z tą niżej. Przyłożę sobie łatę i spróbuję tutaj tak odciąć, no z 5 cm pewnie. Dokąd to sięga ta próchnica? No tu jest jeszcze. Tu już jest spalone.
No wychodzi, że tak samo jak tą, czyli ciachnę ją tutaj na 5 cm. Pojadę górą, znaczy od dołu trochę niewygodnie będzie. Pojadę gdzieś tu, zakończę na pół metra przed, bo tu już się wydaje ta belka sensowna. I najwyżej tu też zrobię wstawkę, mam nadzieję, nie będę musiał już tego narożnika podnosić, no ale z tą nie mam wyboru. No i przepraszam, no i się zdenerwowałem, no bo niepotrzebnie tylko tą szyłem. Myszy uciekają z domu, zobaczcie. Widzicie ją? Co się tak wychyliłaś? Uciekła. No właśnie trochę tam myszy jeszcze jest. Ale z myszami, jak już kot dojdzie do siebie, to sobie poradzimy. No dobra, to pozostaje już tylko odciąć. To można opuścić. Tak wygląda belka po wyjęciu. No tu praktycznie to była dziura już. Nie, coś tam jeszcze trzyma. Ale generalnie słabo to wygląda. Nie piskaj, malutki. Trzeba było jechać. O, a tak wygląda moje mszenie. No, tutaj jak czyściłem, to pospadało. Zobaczcie, jaki całkiem fajny, mocno trzymający się ten sznur. I patrzcie, jak to jest szczelne. Taka mata ubita. A tu jest oryginalne to mszenie. Ono też jest szczelne, tylko że jest takie krótsze chyba. Może ja powinienem krócej to ciąć. Dobra, to mszenie mam nadzieję, że się jeszcze da wykorzystać, także delikatnie je zdejmę. A potem zajmę się tą wyżej belką od razu, bo póki mam do niej sensowny dostęp. Chyba że malutki będzie mi piszczał cały czas. Będziesz ty piszczał cały czas, czy co? Ty? Malutki. Zimno ci. Chcesz iść do domku? No to chodź, idziemy do domku, ci zaprowadzimy. I będziesz spał. Spał będziesz. A, ty bawić się chciałeś, tak? No to daj piłeczkę. Ewidentnie, tak jak ta belka, musiało zaciekać. I tu
to zaciekanie widać. I w tej belce też. Ta jest w miarę jeszcze ok. Tak. A te są już solidne. Wypadałoby tu też zrobić wstawkę. Kurde, nie myślałem, że ta ściana jest tak zła. W sumie może lepiej tu byłoby okno wstawić takie, jak teraz w bunkrze. No dobra, to jedziemy dalej. Trochę słabo, bo mi tutaj na głowę kapie. Mróz był w nocy i teraz ten mróz się topi. Tą belkę, ponieważ tu jest to próchno, to dotnę tak. Tu wytnę ten kawałek i go dosztukuję z jakiejś innej belki. Natomiast tu jest w miarę ok, tylko zetnę tak jak ten wrąbek, akurat go pewnie nie widzicie. Zetnę jakieś 2 cm i będzie ok. Zacznę od tego. O. To prądu sobie nie włączę. Naprawiłem ten włącznik. Tam po prostu tu były po prostu szczotki zapieczone i się nie przesuwały. Także stąd nie kontaktowało. Także nie tyle włącznik, a szczotki. Przy okazji to wyczyściłem to urządzenie. Że mam nadzieję, że będzie działało przez następne 5 lat bez czyszczenia. Dobra, która strona jest ważna? Ta jest ważna. To wiecie co? Śmieszne, bo ja to odwrotnie złożyłem chyba. Wiecie co? Naprawdę śmiesznie, bo ja to odwrotnie złożyłem. Ale skoro działa, po prostu ten element powinien być przekręcony o 180 stopni. Bo przecież pamiętam jak dziś, że ten włącznik był tu. Ale działa, no. To najważniejsze. Dobra. Przymierzę teraz, czy to działa, czy to będzie pasowało.
prawie idealnie. Tu trochę nie dochodzi, ale chyba tu muszę po prostu podbutować. Jeszcze zabezpieczę to od razu olejem. To powinienem ciemny coś ten olej. Powinienem to najpierw chyba wyczyścić. No dobra. Jeszcze jak widzicie są trochę te wrzery, jeszcze są. Nie, to nie jest przepalony olej. To jest olej smolny. Specjalnie do takich zastosowań. Przy czym oczywiście należałoby go kłaść w dużo wyższej temperaturze, ale trudno. No i dobra. Belkę tak naprawdę to powinno się pewnie tutaj zakołkować, ale po prostu sobie przykręcę to 2 wkrętami i tyle. Nie będę się bawił w jakieś kołkowanie. Nie ma to sensu. Znaczy ma to pewnie jakiś sens, ale bez przesady. Nie mam łańcucha chyba.
No i dobra. I zrobiłem wstawki. No prawie, że nie widać. Czas zrobi swoje. Dość ładnie podbarwił ten olej. Mam wrażenie, że ten, który teraz mam, jest trochę ciemniejszy niż to, co miałem wcześniej. I on tak ładnie na brązowo barwi. Tu niestety wydarzyła się mała tragedia. Tragedia taka, że wiatr wywrócił mi aparat i niestety, to już nie pierwszy raz wprawdzie, tylko że tym razem wyłamał mi obiektyw. On się nie trzyma. Mam tylko nadzieję, że to jest wyłamany obiektyw, a nie mocowanie w samej puszce, bo wtedy będzie problem. Taki obiektyw to chyba jeszcze gdzieś mam. Jakiś starszy. No ale słabo. Tym olejem podbarwiłem również tą wstawkę. O tą. I zobaczcie, jak fajnie. Praktycznie nie widać. Dzień dobry. I zobaczcie, całkiem ładnie się ten olej smołowy powciągał. Jeszcze widać takie wilgotne plamy, ale no bo temperatura jest niska, jest w tej chwili 0 stopni. Ok, no to mogę zacząć mszyć. I powiem Wam, że no w tej chwili widać oczywiście te wstawki, ale już nie aż tak mocno jak wcześniej. A ta to w ogóle już super wygląda. Znaczy też ją oczywiście widać, gdzie ona jest ustawiona. Natomiast no dość fajnie się ten kolor upodobnił. Że będę musiał się zastanowić, co zrobić z tym brązem, bo to pewnie jeszcze długo trzeba będzie poczekać, żeby on się upodobnił do koloru tych bali. A gdyby go tak potraktować trochę satyniarką i podmalować też tym ciemnym olejem, muszę zrobić test w jakimś takim mniej widocznym miejscu i zobaczymy. O, i całe szczęście, dobra informacja. Puszka nie jest uszkodzona, także założyłem inny obiektyw. No, tym obiektywem to akurat słabo się filmuje, bo on jest bardziej do portretów niż do filmów, kręcenia filmów. Takie dość wąskie będą z niego ujęcia, ale to jest dobry obiektyw, więc może będą nawet ciekawsze niż zwykle. Szkoda tylko, że przez tą awarię z aparatem nie nagrałem najciekawszej części, czyli docinania tego bala i wkładania bala. No ale no niestety technika zawiodła. To i tą ścianę mam też w pewnej części zrobioną. Jak będę miał rusztowanie, to będę mógł tam wejść wyżej i to poprawiać. Tam widzę, że też jest jeszcze sporo ubytków. Tu przy drzwiach, przy tym słupach nie uzupełniam, bo jeszcze do końca nie wiem, jak te słupy będą stały, jak będę je zmieniał. Możliwe, że będę musiał je wyjąć, więc wtedy będzie mi łatwiej pouzupełniać. No i została ta część, taka długa szczelina, ale to sobie też już zostawiam na później, bo jak pamiętacie, ta ściana będzie ścianą wewnętrzną, więc to mszenie nie jest już na tyle istotne. Zobaczymy, jaka tu będzie koncepcja co do tego, czy ona ma być ścianą też przykrytą, czy ma być ścianą taką, jak teraz jest. No, zobaczymy. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie, za to, że byliście z nami cały rok, za polubienia pod filmami, za subskrypcje, za podbicia, za komentarze. Życzymy Wam zdrowych, spokojnych świąt, dużo prezentów pod choinką. Myślę, że ci, którzy subskrybują rózgi, na pewno pod nią nie znajdą. A życzymy Wam również wszystkiego najlepszego w nowym roku, bo widzimy się już w roku 2026.
Także do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękujemy i dobranoc.